Witam Was na krzywej w Oplu Astra H. Stworzony z myślą o byciu praktycznym po prostu samochodem, które polubiło mnóstwo rodzin, a w późniejszym okresie szczególnie wersje kombi znalazły zastosowania jako typowe, tanie woły robocze, które nadal dzień w dzień dowożą sprzęt, kafelki i ciężkie worki z klejem na niejedną polską budowę. Astra oferowana więc była jako 3- i 5-drzwiowy hatchback, kombi oraz kabriolet. Wychodziła również w sportowej wersji OPC, którą napędzał 2-litrowy turbodoładowany silnik, który generował solidne 240 koni mechanicznych. W niektórych wersjach Astra miała montowany specjalny system zawieszenia IDS+, który automatycznie dostosowywał charakterystykę amortyzatorów w zależności od stylu jazdy. Ten Opel, oprócz tego, że jest bardzo praktycznym samochodem, to w dodatku uzyskał aż 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP, co jak na lata, w których został wyprodukowany, było i jest imponującym wynikiem. W środku welury, plastiki, ale nawet fajne wyposażenie. Mamy klimatyzację, mamy skórzaną, fajnie obszytą kierownicę, a tak poza tym wszędzie plastiki, dużo miejsca, bo ten samochód przede wszystkim miał być praktyczny do przewożenia dużej ilości towaru na tylnej jego stronie. To mamy tutaj hak holowniczy. Mamy, jak widzicie, dużą przestrzeń bagażową. To da się to jakoś tam? Pociągniesz do siebie i... Tak i do którąś stronę. Dobra. Dobra, to się wytnie. To? Okej, no to nie ma się pokazywać. Dobra. Silniczek doładowany, diesel Ecotec. Co tutaj dużo mówić, no najsłabsza jednostka silnikowa występująca w tym modelu Astry, oczywiście z gamy diesli. I jestem bardzo ciekaw, jak ten samochód spisze nam się dzisiaj na torze. Jaki obstawiacie czas? Dajcie znać w komentarzu. Było dzisiaj lekko deszczowo, jest nie do końca bardzo przyczepnie. Będziemy jechać zachowawczo. No to zaczynamy okrążenie pomiarowe. Całkiem sprawnie przechodzi przez slalomy. Pierwsze dohamowanie. Spodziewałem się, że bardziej się będzie nurkował ten samochód, ale jest całkiem nieźle. O, słabną hamulce. A to jest dopiero drugie okrążenie, które robię tym autem po torze. Jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak się ten Opelek nam tutaj prowadzi. Jedno, co mi się rzuciło na pewno podczas jazdy, to fakt, że bardzo szybko zaczęły słabnąć hamulce. I to jest to, na co uczulam bardzo dużo ludzi, że tak jak na drodze hamulce wydają się być skuteczne, tak jadąc na tor trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że tutaj panują zupełnie inne warunki, że każde dohamowanie przed zakrętem to jest deptanie bardzo mocne hamulca i tym samym nagrzewanie zarówno klocków, jak i tarcz hamulcowych. Jak już się przejechaliśmy tym samochodem, to pora na zalety i wady. Może zaczniemy od zalet. Solidna konstrukcja, zwłaszcza jeśli chodzi o jednostki benzynowe. Skąd ten wniosek? Te auta robią setki tysięcy kilometrów i nawet jeśli Opel zacznie brać olej,
Dopóki będzie on w silniku, to samochód dowiezie nas do celu. Ponadto same części zamienne są relatywnie tanie, stąd drobne naprawy nie zrujnują nam portfela. Komfort jazdy. Astra H ma dobrze zestrojone zawieszenie i faktycznie o tym się przekonałem, jadąc tym kombiakiem po torze. Naprawdę można się pozytywnie zaskoczyć. Model oferował szeroki wybór silników, od małych benzyniaków po mocniejsze jednostki diesla, po już wcześniej wspomniane sportowe wersje z silnikiem 2.0 turbo. Były zalety, ale są też wady, czyli problemy z elektroniką, zwłaszcza z elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem i czujnikami ABS. Korozja. Opel niestety w dużej mierze słyną z tego, że gniją w przyspieszonym tempie i szczególnie te intensywnie użytkowane egzemplarze mogą wykazywać oznaki korozji, zwłaszcza na progach i błotnikach. No i silniki diesla mogą być kosztowne w utrzymaniu. Głównie chodzi tu o problematyczny osprzęt silnika, filtry DPF i turbinę, które przy dużych przebiegach mogą nadawać się do regeneracji lub całkowitej ich wymiany, co niestety, ale jest bardzo kosztownym zabiegiem. Ponadto elementy takie jak gałka skrzyni biegów czy plastiki pokryte cienką warstwą gumowego wykończenia z czasem zaczynają się wycierać i degradować, przez co są niemiłe, a wręcz obleśne w dotyku. Ach, ta Astra, duże rodzinne kombi. Przyjechało to auto na tor i jakby to podsumować tą jazdę, samochód mnie bardzo zaskoczył, jeśli chodzi o to, jak się poruszał po zakrętach. Myślałem, że to będzie takie, wiecie, coś na zasadzie łodzi, która płynie po zakrętach, którą rozbujam i stracę nad nią panowanie. A tymczasem samochód, myślę, że pojechałby jeszcze szybciej, gdybym zrobił kilka okrążeń więcej, ale chciałem się tutaj sztywno trzymać tych 2 okrążeń pomiarowych, podczas których będę miał szansę na wykręcenie jak najlepszego czasu. Auto jechał na ponach drogowych, to były deszczówki Uni Royal i czas, jaki udało się tym samochodem osiągnąć, to minuta 15, 223, czyli gdzieś tutaj nisko sobie zawiesimy ten czas, żeby zrobić miejsce dla innych samochodów, które będą brały udział w tym programie. Czy warto kupić taki samochód jako praktyczne wozidło? Myślę, że tak. Dużo osób mówi, że to są wadliwe auta, że Opel, ojejku, to się psuje i w ogóle jest masakra z tymi samochodami, ale fakty są takie, że te auta robią po 400 000 kilometrów, po 500 000, benzyniaki biorą olej, jest za nimi niebiesko, borykają się z jakimiś tam mniejszymi lub większymi problemami, ale te auta jeżdżą. Cały czas je widać na drodze i często są one bardzo zadbane. Więc fajne autko, tak? Nie wiem, jak to teraz ceną stoją, ale warto jeszcze w tym 2024 roku rozważyć zakup, jeśli chcemy coś praktycznego i taniego do jazdy na co dzień. No i jak widać, weekendowego wyjazdu na tor. A tymczasem zapraszam Was do kontaktu tutaj na maila, gdzie możecie wysłać zgłoszenie. Może macie inne takie rodzinne auto jak Opel, albo jakiegoś SUV-a, crossovera, Jeepa. Odezwijcie się do mnie, ja Wam pomogę wybrać się po raz pierwszy na tor. Posłużę Wam pomocą przez 2 godziny, które wspólnie na nim spędzimy. Usiądę na fotelu pasażera, wprowadzę do tego, jak po tym torze się poruszać, a kto wie, może wystartujecie w przyszłym roku w Pucharze Toru Krzywa. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć! Matthäus. Plot bij de BMW van Chris Klein. Chris Klein, een Luxemburger die ook zijn debuut maakt.